Czy celibat w kościele twoim zdaniem powinien pozostać, czy może powinien zostać zniesiony? Zdarza się kobietom tutejszym podrywać się? Zauważyłeś przez 8 lat na przykład takie ogniska depresji u kogoś? Czy przez 8 lat czułeś się samotny? Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z Benino, prosto z Beninu. Dzisiaj jest kontynuacja poprzedniego odcinka z naszym bohaterem, który mieszka w Beninie 8 lat. 8 lat pomaga lokalnym, pomaga edukować, pomaga w życiu codziennym, pomaga patrzeć na świat szerzej. Naszym gościem jest Polak, który pochodzi spod Łodzi, z Pabianic. Jakub, z Pabianic pochodzisz? Z Pabianic, tak. Dobra, dzięki. Z Pabianic. Słuchajcie, no taka sytuacja. Więc moi drodzy, jeszcze Jakuba nie pokazuję. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, tak żeby niósł się przez świat. A tymczasem zaczynamy rozmowę i zaczynam od trudnego pytania. Jakub Hiller, witam, podaję łapeczkę na wstępie. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za bycie na drugim odcinku, za możliwość przybliżenia. Oczywiście odsyłamy do pierwszego odcinka z Jakubem, do wcześniejszego. Jakub, mam pytanie. Kobiety w Beninie piękne. Piękne, myślę, że jak wszędzie, nie wiem, czy piękniejsze, czy mniej piękne, ale myślę, że jak wszystkie. Ale wiesz co mnie trapi? 8 lat jesteś. Tak. Czy zdarza się kobietom tutejszym podrywać się? Wiesz co, zdarzały się sytuacje, myślę, że bardziej takiej w formie żartu niż takie na poważnie. Natomiast zdarzała się sytuacja, kiedy na przykład tankowałem samochód w mieście i pani, która pomagała mi tankować samochód, pytała, czy mam żonę. Ja mówię, no nie mam żony, kobieta muzułmanka, więc nie bardzo wiedziała jak to u nas funkcjonuje, więc powiedziała, no to ja będę twoją żoną. Od razu? Tak, od razu. Z partyzanta? Tak, więc ja mówię, no chyba nie bardzo, no i zaczęła mi to tłumaczyć, pewnie częściowo zrozumiała. Tak nachalnie na pewno się nie zdarza, Tutaj wśród tych ludzi, wśród których żyjemy, wiedzą, na czym polega celibat i że my żon nie mamy, że żyjemy sami, więc jakby tu się to nie zdarza, a jeżeli to w takiej naprawdę formie żartu, to już z ludźmi, z którymi możemy sobie na to pozwolić. Natomiast raz czy drugi się zdarzyło gdzieś poza biuro, poza parafią, ale myślę, że to na pewno nic na poważnie. Powiedziałeś celibat. Czy celibat w kościele twoim zdaniem powinien pozostać, czy może powinien zostać zniesiony? Moim zdaniem, powiem jak ja uważam, Kuba, ja uważam, że celibat to jest dobra rzecz i że on bardzo służy i ja najbardziej podchodzę do tego nie pod względem teologicznym, tylko bardziej praktycznym, że dzisiaj jestem dyspozycyjny do tego, żeby pojechać tam, gdzie Bóg i przełożeni chcą mnie posłać, dlatego, bo nie ma kogoś obok, kto wyraża czasem swoje zdanie, komu te pewne rzeczy mogą też nie pasować. Myślę, że dużo trudniejsze by to było, gdyby była żona i dzieci obok, zabieranie ich, i dużo trudniejsze by też było zostawianie ich w Polsce na przykład i wyjazd na 2 lata na misję. Patrzę od swojej strony, z tego punktu widzenia, który ja mam. No i też myślę, że ja osobiście też widzę to taki drugi aspekt chyba, że dużo łatwiej mi jako celibateriuszowi, chyba tak się mówi, osobie, która zachowuje celibat. Tak, dokładnie, osobie, która zachowuje celibat, po prostu powiedzieć, że w całości poświęcam się Bogu i tego, czego On ode mnie chce, i po prostu służyć. Tak mi się wydaje. Kolejny temat, który w Europie jest tematem coraz bardziej powszechnym. Bezdomność. Bezdomność w Beninie. Jesteśmy w Afryce, nie będę generalizować, bo wiem, tak, że każdy kraj jest inny. To prawda. Ale bezdomność. No tutaj pani sobie tak leży, ona sobie odpoczywa. Wygląda dla mnie, z mojego punktu europejskiego widzenia, może być bezdomna. Tak. Tak. Tutaj ta pani akurat to ona jest chora. Tutaj takie osoby chore, mówię o chorobie umysłowej. Tutaj takie osoby chore się zdarzają
Problem polega też na tym, że one same nie chcą, żeby im pomagać. Czasem staramy się im pomagać, czasem staramy się zabierać je do sióstr, na przykład do ośrodka zdrowia czy do szpitala. No ale takie osoby, które są trochę chore umysłowo, one same nie chcą, żeby im pomagać po prostu. Natomiast często jest tak, że ludzie z wiosek dużo lepiej potrafią im pomóc niż my w jakiś odgórny sposób. Natomiast wracając do tej bezdomności, tutaj ten problem, przynajmniej na prowincji, na wioskach, jest mniejszy. Dlatego, bo zawsze jest ktoś z rodziny i zawsze jest ktoś, kto cię przyjmie do domu i kto cię nakarmi. Tak samo jak jest bardzo niski problem głodu tutaj. Dlatego, bo nawet jak twoja rodzina, tutaj jak widzicie są domy, w których mieszkają ludzie, często to jest kilka domów, które tworzy jedno gospodarstwo domowe. Nawet jak u nas nie ma nic do zjedzenia, to sąsiedzi cię nakarmią. Także... Czyli mówienie, że w Beninie dzieci są głodne, to jest kłamstwo troszkę. Myślę, że może tak być. Mogą być dzieci, które są głodne, natomiast tutaj, gdzie my pracujemy, stawiamy mocny akcent na to, żeby dzieci nie były głodne. Nie finansujemy żadnego programu dożywiania, natomiast informowaliśmy się, czy jest ten problem i tutaj u nas na parafii, tu gdzie pracujemy, tego problemu nie ma, albo nic nam na ten temat nie wiadomo, pomimo prób znalezienia go, więc jakby chwała Bogu, myślę, że tutaj nikt nie głoduje. Zawsze myślimy sobie, że to my w Europie mamy więcej, jesteśmy mądrzejsi. Czy jest coś takiego, że od Afryki moglibyśmy się uczyć? Wiesz co, może powiem od swojej strony, jak ja to widzę. Myślę, że jest trochę takich rzeczy. Na pewno są plusy i minusy, ale to, co ja widzę, to dwie takie rzeczy. Od tych ludzi, przynajmniej tych, którzy tutaj właśnie nas otaczają, którzy chodzą, tych dzieciaków i starszych. Ja przede wszystkim uczę się takiej prostoty i pokory. Tego, że życie tych ludzi jest nieskomplikowane. Jasne, oni nie mają wielu rzeczy, ale życie tych ludzi jest nieskomplikowane, jest proste i przez to oni wydają się bardziej szczęśliwi, bo nawet skoro nie mają wielu rzeczy, to wcale im do szczęścia one nie są potrzebne i mam wrażenie, że często nie są skupieni na tym, co jest drugo- albo trzeciorzędne. A my często, takie przynajmniej mam wrażenie, może ono jest mylne, jesteśmy skupieni na rzeczach, które nie są najważniejsze, nie są wymagane do życia i one często nas wpędzają w takie złe samopoczucie, czy czasem depresję. Myślę, że to jest takie chyba negatywne w Europie czy w Polsce teraz, a tutaj to życie, tak jak widzisz, nie? Ono jest dużo prostsze i przez to my też żyjemy dużo prościej i chyba dużo bardziej szczęśliwie. Czyli tak co, taki carpe diem? I tak i nie. Myślę, że to carpe diem to też jest tak, że często zwracamy uwagę na to, co jest przyjemne. Tutaj to życie tych ludzi często nie jest takie przyjemne, bo ono się wiąże też z cierpieniem, z tym, że o właśnie, nie? Muszą pracować od rana do nocy, żeby w jakiś sposób zarobić na to życie. Natomiast są szczęśliwi, nie narzekają. Zauważyłeś przez 8 lat na przykład takie ogniska depresji u kogoś? Zauważyłeś, że ktoś miał gorsze samopoczucie przez dłuższy czas, problemy, z którymi nie mógł sobie poradzić? Zauważyłem, że ktoś miał gorsze samopoczucie. To gorsze samopoczucie nie przekraczało zwykle tygodnia. A może zawsze. Ja nie spotkałem kogoś, u kogo gorsze samopoczucie przekraczałoby tydzień. Tutaj ludzie żyją bardzo relacyjnie, żyją razem, więc nie mogą sobie też chyba pozwolić na takie gorsze samopoczucie, bo to zwykle w relacjach inni nas wyciągają z tego gorszego samopoczucia. Zaraz przyjdzie jakaś ciocia i powie, co ty? Dokładnie. Tak 3 dni tutaj jakiś smutny. Dokładnie, dzieciaki, starsi i ktoś nas zawsze wyciągnie z tego gorszego samopoczucia. Więc tutaj w tych relacjach tak ludzie żyją po prostu i to ich wyciąga. 8 lat. Powtarzam tą liczbę. 8. Tak jak odwrócisz troszkę o 90 stopni, to jest nieskończoność wręcz. Czy przez 8 lat czułeś się samotny w którymś momencie? Czułem się samotny. Może czułem się samotny na początku, to prawda, dlatego, bo styl życia jest troszeczkę inny tutaj i to prawda, nie ma możliwości fizycznie wypić z kimś kawy. Kiedyś jak tutaj teraz jest internet taki, że można spokojnie zadzwonić do kogoś przez internet. Na tyle jest mocny, wcześniej tego nie było, pisaliśmy maile, to nie jest to samo. Natomiast myślę, że jak się przeskoczy ten poziom, że relacja nie zależy od poziomu kontaktu i od tego, czy się dzwoni, tylko to jest po prostu sprawa ducha, sprawa serca. Myślę, że
od długiego czasu nie czułem się samotny. Nie czułem się samotny. Okej. Teraz jesteś tutaj z 3 innymi Polakami, których Tak. na wcześniejszym odcinku, jak przyjechałem do was, to autentycznie pomyliłem cię z Pawłem, bo ja tak na dobrą sprawę, my się Tak. nie znamy, my się po raz pierwszy To teraz prawda, spotkaliśmy się spotkaliśmy. tutaj. Tak. Jest was 4. Teraz jest nas 4, 3 księży i 1 świecki wolontariusz, mój przyjaciel, który przyjechał tutaj na rok. Pomagać. Zajmować się chłopcami w internacie konkretnie, opiekować się nimi. No i pracujemy w czwórkę, Potrzebujesz wolontariuszy? Myślę, że tak, ale bardzo dobrze by to było, żeby to rzeczywiście byli ludzie, którzy przyjeżdżają, bo chcą służyć, a nie chcą przeżyć wakacji. Pewnie ciężko to jest ocenić kogoś i nie robimy tego, nie oceniamy kogoś. Natomiast czasem patrzę też od swojej strony sprzed 10 lat. Jak patrzę na Afrykę ze zdjęć, to mnie pociągała natura, ludzie, to szybko mija, to mija po miesiącu. I jeżeli rzeczywiście chcemy to tylko zobaczyć, zrobić dobre zdjęcie, to może być problem potem, że właśnie będziemy czuć się samotni, dlatego bo właśnie nie będzie co miało nas napędzać, po prostu. 5. Messi! I postawię teraz. 5. Mówią, że dzieci są zadowolone, że chodzimy i że mogą nas dotknąć. Saba? Merci beaucoup! A nie boją się ciebie, Jakub? Nie, to są nasze dzieci. Tutaj jak na dłużej się zatrzymasz, zobacz, to na dłużej się zatrzymasz. Saba? Merci! Merci beaucoup! Nie, dzieciaki się nie boją. Wiesz co, ale ja ci powiem tak, gdybyś nie robił tutaj dobrej roboty, to dzieci by do ciebie nie przychodziły. Tutaj się pewnej rzeczy nie da oszukać. Jeżeli ludzie lokalni cię wiesz, lubią, to widać od razu. Ja teraz lubimy się, po prostu się lubi. Ja myślę, że w ogóle tutaj, to jest ważne, co powiedziałeś teraz. No, czy lubią, czy nie lubią, pewnie ich trzeba by spytać, ale myślę, że tutaj nie da się pracować, jak się tych ludzi nie pokocha. Nie da się pracować w Afryce, jak się tych ludzi nie kocha i nie kocha się Afryki, nie kocha się też biedy Afryki w tym sensie nie fizycznym, ale tego, co jest tutaj trudne. Zobacz, może jak możesz okręcić kamerę, to możesz pokazać dzieciaki, które przyszły teraz, bo chodzimy po Bonsoir! Piękne. Ale z jakim dużym szacunkiem, z jaką taką, wiesz, zainteresowaniem, z jaką taką, wiesz, no, po prostu grzeczne, bardzo grzeczne dzieci. Tak, to są nasze dzieciaki tutaj i one są naprawdę wdzięczne, dobrze też wychowane. Oui, bonsoir. Jakubie, mamy tutaj mieszkańca lokalnej wsi. Tak, sam podszedł. I teraz, sam podszedł. I teraz pytanie takie krótkie, bo czy mógłbyś zapytać naszego bohatera nowego, jak żyje się chrześcijanom i muzułmanom w wiosce, w jednej wiosce? Razem. Lui, il veut demander, parce que ici, par exemple, à Niaou, les chrétiens et les musulmans, on vit ensemble. Voilà. Je suis chrétien, quoi. Voilà. Mais quand même, on vit avec les musulmans. Est-ce que nous... Mon nom, c'est Jonas. D'accord. Pedro, Jonas Pedro. D'accord. Mon papa, Saka. D'accord. Saka Jonas. D'accord. Mais il veut... Ça me mélange. Co powiedział nasz bohater? Tak, powiedział, że żyjemy w pokoju, żyjemy w przyjaźni. I tak tutaj jest, rzeczywiście. Nigdy nie spotkaliśmy, przez 8 lat nie spotkaliśmy żadnej sytuacji, w której gdzieś tutaj byłoby jakiekolwiek napięcie. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Dzięki. Merci. To, merci beaucoup. Z tyłu mamy zgromadzenie. Tak. Co to za zgromadzenie? No właśnie przed chwilą powiedzieli, że jest ceremonia tak zwana, po polsku mówiłem ceremonia, czyli miesiąc po pogrzebie rodzina i przyjaciele zmarłej osoby się gromadzą razem, żeby wspólnie modlić się, no i świętować takie święto, wspomnienie, może bardziej tak, tej zmarłej osoby. A jak wygląda pogrzeb, biorąc pod uwagę, że mamy 40 stopni w ciągu dnia? Jest tego samego dnia, w dzień śmierci albo najpóźniej następnego dnia.
najpóźniej następnego dnia, ze względu na to, że jest po prostu gorąco, a nie ma chłodni. Więc nie ma jak przechowywać tego ciała. Czyli co? Czyli ktoś po prostu umiera, informacja idzie po wiosce, wszyscy się zbierają, odprawiana jest msza na miejscu. Dokładnie, dokładnie i po prostu idziemy wspólnie do grobu i tutaj często te osoby są pochowane przy domach. Mamy cmentarze, ale to często w centrum parafii na misji, natomiast najczęściej tutaj ten lud, wśród którego pracujemy, oni bardziej przy domach po prostu mają swoje groby. Czy uważasz, że dbają o te groby? Tutaj z czasem one się zapadają, oni sami nie wiedzą, kto już jest pochowany. Niestety nie ma takiej tradycji. Już po tej ceremonii, która tutaj się dzieje, oni z czasem ten grób się zapadnie, bo on jest tylko przysypany ziemią i z czasem się po prostu zapadnie, nie będzie wiadomo, gdzie on jest, ta osoba zmarła jest pochowana. Natomiast powolutku jest też tak, że już murują te groby, więc one się zachowują na trochę dłużej. Zajrzyjmy Garów? do garów trochę. No, z tamtej strony. Tak, co? A, to te dziewczyny będą się cieszyć raczej. Tak? Więc można im dać. Co tutaj dziewczyny robią, Jakub? To jest prawdopodobnie... Kasza jakaś? Nie, to będzie prawdopodobnie akasa, czyli to jest na bazie kukurydzy. To taka kaszka manna pewnie z tego będzie i to pewnie to zjedzą w stylu tej kaczki manny. To się nazywa akasa, nie? Akasa. Tak myślę, że to raczej będzie to. Na tym etapie jeszcze do końca tego nie wiadomo, więc to trzeba będzie poczekać chwilę, żeby było wiadomo, co to będzie. Zapytasz tutaj dzieci, czy lubią tą akasę? Bardzo lubią na pewno te... Sesaraqua akasa? No, selapat. Selapate. A, selapat, czyli na pewno lubią. Vous aimez la pâte, no? Bien sûr. Czyli to będzie pat, to będzie pat. Ba? Dibul. Czyli mówi, że właśnie to będzie pat, nie? To jest taka podstawa tutaj żywienia. Nasi chłopcy z internatu jedzą codziennie to samo, nie? Codziennie. Dużo ludzi. Nie przelewa się. No nie. Ale takie pytanie, które przychodzi mi do głowy, tyczy się chorób. Z jakimi chorobami się tutaj zderzają? Dorośli, dzieci, młodzież. No myślę, że najczęściej jest to malaria jednak. Malaria najczęstsza choroba i niestety śmiertelna w tym regionie. Dlatego, bo właśnie jak dzieciaki zachorują na malarię, no to oni muszą wziąć leki, dlatego, bo jak nie wezmą leki, to jest często śmiertelna choroba. No i rodzice czasem oszczędzają, bo twierdzą, że te dzieciaki mogą same wyzdrowieć. No i to nie jest niestety prawda. No bo jeżeli nie weźmie się leków na malarię, to ona często prowadzi do śmierci. Po prostu ze względu na takie oszczędzanie pieniędzy, można to nazwać chyba skąpstwem. Też chyba trochę takim nieprzemyśleniem, nie inwestują, bo myślą, że dzieciaki po prostu mają na tyle silne organizmy, że sobie poradzą. Otyłości tutaj nie widzę. Zdarza się, ale myślę, że często są dobrze ubudzone, bo pracują fizycznie. Po prostu pracują fizycznie. Tutaj zrobiło się zgromadzenie, dziewczyny idą właśnie na ceremonię. To obeka jaka? Także... Cukrzyca. Nie słyszałem o tym tutaj. Nie słyszałem tutaj o tym. Być może jest niezdiagnozowana. Natomiast tutaj, jak widzieliśmy na filmie, bardzo prosto się odżywiają na bazie kukurydzy najczęściej. No więc jakby po prostu nie ma tych chorób, z którymi my się borykamy w Europie. 8 lat. Długo. Czy przez 8 lat spotkałeś się z jakimiś rasistowskimi zachowaniami względem ciebie? Nie. Na pewno nie spotkałem się ani z rasistowskimi, ani nawet z jakąś nieżyczliwością. Powiem szczerze, że teraz, gdybym musiał czegoś szukać, to naprawdę musiałbym się wysilić i wymyślać chyba. Nigdy nie odczułem tego w ten sposób, nigdy nie odczułem tego, wręcz przeciwnie, to jak widzisz, nie? To są ludzie bardzo otwarci i życzliwi. Bo to jest, widzisz, prowincja, serdeczność, duża empatia. Tak. A jak w miastach, w miasteczkach? O, może w miastach jest trochę gorzej, ze względu na to, że ludzie pewnie czują się, no tak jak czasem się czują urzędnicy, że są panami i władcami i że trzeba przed nimi czasem klękać, żeby coś załatwić. Natomiast myślę, że chyba tak jest wszędzie, to też nie zależy ani od koloru skóry, ani od tego, kim jesteśmy, tylko po prostu tak mają. Na pewno życzliwość jest większa tutaj na prowincji niż w miastach. To coś, co mnie dręczy w Afryce, ogólnie, generalnie. Skubią mnie na hajs.
Czy przez 8 lat dalej cię próbują oskubać? Próbują. Już im się chyba teraz nie udaje, ale próbują, to prawda. No niestety to jest jeszcze efekt kolonizacji, kiedy rzeczywiście ten biały człowiek też trochę nieprzemyślanie po prostu miał i dawał tak, nie? Ktoś po prostu prosił i biały człowiek wyjmował pieniądz i dawał. Za nic. Ale też bez pomyślunku, bo ci ludzie się po prostu tak nauczyli prosić i dostawali to kiedyś. Myślę, że to się cały czas zdarza, ale to nie daje dobrych owoców w konsekwencji. Trzeba pomagać i trzeba pomagać mądrze i trzeba przede wszystkim to, co już mówiłem, kochać tych ludzi i jak się ich kocha, to myślę, że to pomaganie jest dużo łatwiejsze, nie jest skomplikowane. A co robisz, jak cię próbują oskubać? No to zależy, kto próbuje oskubać i jak próbuje oskubać. To są dwa czynniki, które są zmienne. No bo to się zdarza i jeżeli chodzi o policję, i jeżeli chodzi o urzędników. Tacy zwykli ludzie to już raczej chyba nie. Mówisz świetnie po francusku, więc to też może język Bariba rozumiesz, więc troszeczkę rozumiem, nie mówię, troszeczkę rozumiem. Ale to zawsze pomaga chyba, co? Więc radzisz sobie z takimi opryszkami. Zawsze staram się, tak. Zatrzymali nas lokalni, mięsko nam tutaj zaoferowali. Tutaj czareczki też się czają, może coś skapnie. Babam! Mamy nowy dzień. Wczoraj, moi drodzy. O, ile mango. I tutaj ktoś mówi o głodzie, tutaj głodu nie ma w Beninie, żeby była jasność. Wczoraj pogadaliśmy sobie z Jakubem, ale już dnia nam nie starczyło i energii nie starczyło, więc dzisiaj kontynuować będziemy. Bonsoir, ça va? Biblioteka. Tak, biblioteka. Tak. Od 2016 roku budowana tutaj. W 2016 otwarta, budowana rok wcześniej. Czy można korzystać za darmo? Oczywiście. Dla każdego? Dla każdego, chrześcijanie, muzułmanie, nieważne kto, dla każdego za darmo. Przychodzą się uczyć? Wieczorami przychodzą. A powiedz, zostały ci jakieś takie sytuacje tutaj przez ten czas, kiedy jesteś w Beninie, które odcisnęły taki wyraźny ślad, które pozostawiły, wiesz, taki ślad, który wspominasz, dzielisz się nim później z ludźmi, coś, co niesie coś takiego, wiesz, taki przekaz. Taki najmocniejszy, który we mnie został, bo to się działo już chyba 7 lat temu, to była taka sytuacja z 2 chłopakami, tutaj od nas z misji, chrześcijanami, którzy zdawali maturę. Oni przyszli pewnego dnia do mnie i powiedzieli, że zdają maturę za kilka tygodni, bo to było za kilka tygodni. Przyszły te wyniki. Ja wiedziałem, jakie te wyniki są. Jeden zdał, drugi nie zdał. I ten, który nie zdał, i to mnie najbardziej zszokowało, przyszedł i taki bardzo uradowany, a widać, jak ktoś jest uradowany wewnętrznie, jak nie udaje, jak nie ma przyklejonego uśmiechu. Przyszedł, uszczęśliwiony i mówi: księże, czy dałoby się załatwić jakiś mały pieniądz, bo chcielibyśmy poświętować, kupić jakieś picie, jakieś napoje? Ja tak słucham i mówię: Narcyz, no słuchaj, nie gniewaj się, ale przecież ty nie zdałeś. I on mówi, ten chłopak: no tak, ale Adam zdał i będziemy świętować jego maturę. I tak sobie wtedy pomyślałem, że przecież my tak nie funkcjonujemy. Jeżeli jest 2 osoby i jedna z nich zda, a druga nie zda, to ta, która nie zdała, jest albo smutna, albo zazdrosna. A tutaj tego w ogóle nie było widać, to jest naturalne i wierzę, że oni tak żyją. I dla mnie to chyba była taka najmocniejsza sytuacja. To mówię, to już było chyba 7 lat temu. A to zostało we mnie do dzisiaj i często lubię się z tym dzielić, bo to jest takie rzeczywiście naturalne i myślę, że mocne też pokazuje te relacje międzyludzkie, które tutaj są. Czy uważasz, że my, Polacy, Europejczycy, jesteśmy w stanie się tego nauczyć? Bo my to chyba umieliśmy, ale zatraciliśmy. Bardzo jest to możliwe i chyba nie jest to takie proste się nauczyć tego. Ja się trochę tego uczę, ale widzę, że jeszcze nie umiem. Więc mam nadzieję, że jesteśmy w stanie. Wierzę, że jesteśmy w stanie.
Oj, oj, oj. Chodź, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Wsiunia, jaka ja się bałam. Bałam się przez chwilkę. No i bałam się, oj, oj, oj. Jaka piękna. Ojej, kuniu. No już. No uciekaj od wujka. Coś się nie słucha. Uciekaj od wujka, no. Jakub, jesteśmy w internacie. Tak, jesteśmy w internacie. Internat dla wszystkich chętnych? Internat Czy dla akurat... wybrańców? Wybraniec to mocne słowo. Internat jest skonstruowany dla chłopców, którzy są chrześcijanami z naszej parafii. Akurat ten internat. Dlatego, bo potem to niesie też dobre konsekwencje. Dlatego, bo są internaty tutaj w diecezji, które są dla wszystkich, dla chrześcijan i muzułmanów. Ale to są też pewne problemy, jeżeli chodzi o wychowanie informacji. Dlatego ten akurat, który jest u nas, jest tylko dla chrześcijan. Tak? Jacy ludzie trafiają do szkoły chrześcijańskiej? Jacy uczniowie trafiają tutaj do internatu? No tutaj w internacie bardzo różnie, tu naprawdę bardzo różni są chłopcy. Często są to synowie naszych chrześcijan z parafii czy katechistów. Natomiast to są bardzo różne te historie. Pamiętam, mamy takiego jednego chłopca, on już skończył internat, on teraz jest na studiach, który był tak zwanym dzieckiem porzuconym. Jego mama żyje, tata nie wiadomo. On przez 2 tygodnie mieszkał, był porzucony, mieszkał na targu. Dlatego, bo ciotka, o której mieszkał w większym mieście, tutaj się uczył, wyrzuciła go z domu ze względu na zazdrość, po prostu ze względu na zazdrość. Jej dzieci uczyły się gorzej w szkole, a on uczył się lepiej. I po prostu z tej zazdrości nie wytrzymała i go wyrzuciła. I jeden z naszych chłopaków tutaj chrześcijan z Biro znalazł tego chłopaka, przyprowadził tutaj na misję, wziął go do domu. Ja miałem tak, myślę, że to Duch Święty tak poprowadził, że porozmawialiśmy wspólnie i zdecydowaliśmy, że on będzie tutaj u nas mieszkał. I to jest chłopiec, który tu w szkole, w liceum uczył się najlepiej, który potem, jak zaczynał studia, uczył się lepiej niż dzieciaki ministrów i jakichś tam rzeczywiście wysoko postawionych ludzi. I teraz wysłaliśmy go do Kotonu, tam do stolicy ekonomicznej kraju, na studia magisterskie. No i wierzymy, że też będzie Z czego studia? Ressources humaines to jest zarządzanie zasobami ludzkimi, coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Tak. Najbardziej bym tak powiedział. Taki management, takie zarządzanie. Coś takiego. Czyli co? Czyli szukacie potencjału, wypatrujecie. Jeżeli widzicie w kimś większy potencjał, to próbujecie zainwestować. Jeżeli widać w kimś potencjał i ktoś chce się uczyć, to trzeba mu po prostu pomóc czasem. Dlatego, bo studia tu zawsze są płatne i one często są drogie. Szkoła średnia, podstawówka są też płatne, ale to często nie jest wysokie. Jasne, że też czasem trzeba pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o studia, no to już ta pomoc jest często bardziej konkretna i też staramy się nie wyrzucać pieniędzy w błoto. Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, no to po prostu takiej osobie mówimy, żeby poszukała czegoś innego, żeby nauczyła się stolarki, albo żeby nauczyła się murarstwa, albo czegokolwiek, żeby po prostu był z tego zadowolony on i to mu też przynosiło pieniądze w przyszłości. Pewnie, a czy dużo jest uczniów takich jak na przykład Vincent tutaj, którzy po godzinach uczą się? No, Vincent akurat tutaj złapaliśmy go spontanicznie, no on jest rzeczywiście bardzo pracowity. Natomiast zdarzają się, oni tutaj w ogóle mają wykorzystywać dobrze czas w internacie, więc jeżeli nie mają szkoły, to powinni się uczyć, powinni wykorzystywać dobrze czas. Wiadomo, wszędzie na świecie jest tak, że najbardziej to ciągnie ich na boisko, więc na boisku też są, ale myślę, że są też tacy, którzy tak rozpoznali i zrozumieli, że muszą się uczyć, żeby osiągnąć sukces, czy żeby wygrać w życiu po prostu. Akurat Vincent tutaj, który się uczy, on jest po wypadku, nie ma nogi, więc myślę, że on zrozumiał, że to jest też dla niego szansa, bo nie pójdzie pracować do pola, nie jest w stanie. Więc walczy o swoją przyszłość też tak. Piękne. Au revoir. Czemu oni do ciebie mówią Monte? Mon père. Mon père, to z francuskiego jest mon père, to mój ojcze, nie? Mój ojcze. Taki jest sposób zwracania się do księży tutaj, a ludzie tutaj Bariba ucinają końcówki, więc nie wymawiam mon père. Wiesz co w Polsce ludzie by pomyśleli, że co to znaczy?
Tak? Kojarzysz taki serek Monte? A jest, rzeczywiście. Tak, to rzeczywiście On jest może się... biało-czarny taki, Tak, powiedziałbym. tak. Powiedziałbym trochę tak... Tak. Może niektórzy mogą źle odebrać. Ale chciałbym zapytać o jedno. Mamy tutaj mamy od góry, od północy muzułmanów. Tak. Dużo. Burkina Faso, większość, tak. Mali, Tak. Niger, Tak. Nigeria na północy, Zgadza się? a na południe mamy chrześcijan. No tak, jesteśmy na styku. Jesteś na styku takim, powiedziałbym, styku. Czy nie obawiasz się takiej organizacji jak Boko Haram, która jest ekstremistyczna? Wiesz co, Boko Haram akurat u nas w Beninie nie występuje. Żadnych akcji tutaj nie było. Przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. Jeżeli to na samej granicy z Burkina Faso, to jeszcze jest na dalekiej północy. Natomiast wszystkie państwa ościenne mają ten problem. Burkina Faso ma ten problem, Niger ma ten problem, Nigeria ma. Akurat Benin jest taki, że w tym momencie tego problemu nie ma, Bogu dzięki. Natomiast podobno jest taka niepisana umowa, że kiedy tam w tych państwach jak Niger terrorystów ścigają, to oni przyjeżdżają tutaj i tutaj po prostu osiedlają się, żeby ten czas trudny przeczekać. No i wtedy, kiedy już jest dobrze, to wracają do siebie. Natomiast tutaj nigdy nic nie słyszeliśmy, żeby coś groźnego się działo, akurat na tych terenach, gdzie pracujemy. Wyjaśnijmy. Boko Haram, islamiści, Tak. fundamentaliści, Tak. którzy próbują naprawić świat po swojemu. Dokładnie, którzy mają swoją wizję świata i próbują według nich naprawić świat po swojemu. Tak, dokładnie. I tu jest ten region świata, gdzie oni rzeczywiście występują. Jest atak. Aha, ja na ciebie, aha. Siema byku, dawaj tutaj do Jakuba. Nie. Dawaj do Jakuba. Nie, tu dzieci nie mają, czy ktokolwiek przyjdzie, nie są tak samo życzliwe. Bardzo. I postarujemy się. No. Cześć dziewczyny, piątka. Tak. Pięknie. Dzieciaki, tak, piątkę tu nauczyliśmy, piątkę biją. No pięknie, tu przelizałaś rękę z 15 razy. Tak, Wymiana tak. flory bakteryjnej. Tak. Bonjour. To są zazdrośniki. Zazdrości. Dobra, czekajcie. Attendez d'abord. Jest tutaj aspekt polskości. Tak, jest polska flaga. Tak jest po polsku, po angielsku, po francusku i w języku lokalnym, po Bariba. I tutaj ta szkoła była budowana właśnie przy pomocy polskich środków i amerykańskich. Tutaj ksiądz, z którym pracowałem najbardziej, ksiądz Paweł, najbardziej był zaangażowany, on tego pilnował, to jest takie jego dzieło rzeczywiście. No i teraz na misji korzystamy z tej pracy i z tego dzieła. Jak tutaj widać, dzieciaki są i co roku dodajemy jedną klasę, więc klasa liczy mniej więcej 34 dzieciaki, nie przesadzamy. Tu klasy czasem liczą po 80 dzieci, nie? No ale u nas też dbamy o to, żeby tych limitów nie przekraczać. Jakub, czego ja ci mogę życzyć w Beninie? Czego mogę życzyć? ci życzyć? No, to nie było, to nie... Les enfants! Raison On parle! Myślę, że czego życzyć? Ja w sumie tak naprawdę chyba tego, żeby Boża wola się działa i chyba tego, żebyśmy mieli zdrowie i cierpliwość i radość z tego, co się dzieje tutaj. I chyba tyle, tak naprawdę ja jestem szczęśliwy, nie wiem czy czegokolwiek tutaj. Żeby te dzieciaki na przykład skorzystały żeby skorzystały z tej edukacji, z tego co tutaj robią. Czyli co? Czyli Afryka, Benin już jest twoim domem? Wiesz co? To jest mocne pytanie. Myślę, że tych domów jest kilka, ale chyba najbardziej tak. Czyli jak jedziesz do Polski, to już tęsknisz za Beninem i jak wracasz tutaj, to Przez pierwsze 2 tygodnie nie tęsknię, ale po 2 tygodniach już zaczyna mi czegoś brakować. Bardziej kogoś. No to pięknie. Bardzo dziękuję za Dziękuję. fantastyczną rozmowę, Tak. za dużą dawkę wiedzy i pokazanie życia w Beninie. Bardzo Całą dziękujemy. przyjemność po mojej stronie. Myślę, że dzieci też będą chciały cię uścisnąć w dłoń. Dziękuję. Dziękuję. Dla każdego. Dziękuję moi drodzy. Dziękuję, pomagajcie wujkowi Jakubowi.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak jest, tak jest. Dziękuję. Moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak poprosić o łapeczkę, komentarz, dobre słowo w kierunku Jakuba, naszego bohatera oraz podania odcinka dalej. Bye bye!